To była firma produkująca m.in. skórzane siodełka do rowerów. To już jest inna historia, ale siodełko jest wyprodukowane przez firmę Fischer & Kaufmann, prawdopodobnie żołnierza, który z tego plecaka korzystał. I pod tym numerem kryje się fabryka Wilhelm Brandt w Heidelbergu, czyli dokładnie tak jak ten, który przed chwilką oglądaliśmy, tylko że ten jest z 1941 roku. Jest on podpisany OGFR, czyli Obergefreiter starszy szeregowy, z firmy Karl Aqua z Bad Kreuznach w Nadrenii-Palatynacie. Ale w sumie taki fajny, mały zbiór tych niedużych plecaczków artyleryjskich. Położyłem teraz tutaj na stole te w cudzysłowie duże plecaki stosowane przez strzelców górskich czy strzelców alpejskich Gebirgsjäger. Najczęściej opisywany jako plecak będący na wyposażeniu Luftwaffe. Okazało się, że ona istnieje nadal i produkuje dalej różne produkty, torebki, plecaki, artykuły skórzane. Sachs & Diesselberg, firma z Hamburga. Plecak wyprodukowany w roku 1942. W odróżnieniu od tych, które oglądaliśmy przed chwilą, znajdują się dwie kieszenie na plecach, czy poniżej pleców, jak to się ładnie mówi. Cześć, jak widzicie mój warsztat, w którym zwykle oglądamy stare urządzenia elektryczne, zabytkowe odkurzacze, suszarki do włosów, inne urządzenia, wygląda dzisiaj bardzo nietypowo. Na stole warsztatowym mam dzisiaj ogromną stertę zabytkowego ekwipunku wojskowego. Są tutaj niemieckie manierki z czasów II wojny światowej. Jest tutaj coś, co moim zdaniem jest niemiecką albo austro-węgierską puszką na maskę przeciwgazową i to chyba jeszcze z czasów I wojny światowej. Jest tutaj coś, co moim zdaniem jest rosyjską menażką z okresu I wojny światowej, albo nawet jeszcze starszą, bo jest tu chyba data grudzień 1911 roku, odbita jest też nazwa fabryki, być może później to sobie sprawdzimy. Ale przede wszystkim to, co mam dzisiaj na stole, to są stare plecaki, głównie wojskowe plecaki niemieckie. O co tu chodzi? Dostałem ostatnio bardzo fajną możliwość skatalogowania, opisania, sfotografowania, przygotowania do celów wystawienniczych kolekcji takiego ekwipunku osobistego z okresu II i I wojny światowej. To są właśnie różnego rodzaju plecaki, menażki, manierki. Są tam też maski przeciwgazowe, są tam różnego rodzaju torby, pojemniki, paski, jakieś takie płachty maskujące. W sumie bardzo ciekawe rzeczy. Aha, dokumenty, gazety, jakieś osobiste przedmioty, różne żołnierzy, listy, wspomnienia, kalendarze. To wszystko jest nieuporządkowane od wielu, wielu lat. Leżało gdzieś złożone w magazynie. Natomiast fajnie byłoby tę kolekcję opisać, sfotografować i ewentualnie przygotować ją do wypożyczania na różne wystawy. Nawet już jest pomysł wykorzystania części tych rzeczy podczas jednej z wystaw, ale to powiem Wam, jak rzeczywiście taka wystawa dojdzie do skutku. Natomiast wcześniej trzeba sprawdzić, co w ogóle tutaj się znajduje i czy te eksponaty są w jakikolwiek sposób z historycznego punktu widzenia cenne. No i to będzie moje zadanie, myślę, że w kilku odcinkach, nie jeden po drugim, ale chciałbym jednak tę tematykę starego, historycznego ekwipunku wojskowego, niemieckiego, polskiego, pewnie też radzieckiego, być może właśnie austro-węgierskiego z okresu I i II wojny światowej, co jakiś czas przeplatać tutaj na kanale z tą tematyką starych odkurzaczy, czy w ogóle starych urządzeń elektrycznych. To nie jest tak całkowicie pozbawione sensu, bo jak pamiętacie z niektórych filmów o odkurzaczach, fabryki, które produkowały w czasach pokoju sprzęt gospodarstwa domowego, w czasach wojny, czy I, czy II wojny, były zaangażowane m.in. w produkcję zbrojeniową. I myślę, że ta tematyka się całkiem fajnie łączy, bo jednak ta technika wojskowa jest też technicznym dziedzictwem XX wieku i tak jak powiedziałem, nazwy niektórych fabryk być może będą się łączyły z tym, o czym mówimy w odcinkach poświęconych staremu sprzętowi gospodarstwa domowego. Także zapraszam Was na ten i co jakiś czas na kolejne odcinki, w których będziemy sobie takie niektóre fragmenty z kolekcji starego, osobistego ekwipunku wojskowego oglądać. To będą, tak jak powiedziałem, głównie plecaki, torby, jakieś pojemniki na różne wyposażenie, też sprzęt medyczny, to powinno być ciekawe. Powinny się tam pojawić też stare polowe telefony, na pewno niemieckie, to też bardzo wiąże się z techniczną tematyką na tym kanale. No i mam nadzieję, tak jak już powiedziałem, że część z tej kolekcji będzie przydatna też przy zorganizowaniu różnych publicznych prezentacji.
A ja pozwólcie, że na razie wszystkie te przedmioty, które złożyłem tutaj na stole, zdejmę na bok, położę je z boku i będziemy tutaj pojedynczo oglądać poszczególne z tych eksponatów. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim obejrzeć te bardzo ładnie w dużej części zachowane niemieckie plecaki wojskowe i mam tutaj też dosyć fajną kolekcję, tak wstępnie posegregowaną, takich niedużych, małych plecaczków, prawdopodobnie plecaczków artyleryjskich, ale to sobie jeszcze obejrzymy. Bardzo chciałbym też spróbować zidentyfikować niektóre z fabryk, niektóre z zakładów produkcyjnych, które takie plecaki produkowały. Położyłem na stole od razu pierwszy z eksponatów, plecaczek, który oglądaliśmy przed chwilą. Znalazłem informację w internecie, że jest to plecak artyleryjski, niemiecki plecak artyleryjski z okresu II wojny światowej. W sumie całkiem ładnie zachowany, tutaj jak widać tylko no, ten pasek, to zapięcie jest już urwane. Nie ma na nim oznaczeń właściciela, ale jest napis Vico Bracke BBLF 1942, czyli plecak z roku 1942, wyprodukowany, tak jak znalazłem informację, przez firmę Witkop Company. To była firma produkująca m.in. skórzane siodełka do rowerów. Zresztą nie tylko wtedy, do dzisiaj można kupić siodełka rowerowe marki Witkop, ale o tym jeszcze za chwilkę powiem. I firma ta miała też swoją fabrykę, czy taką firmę córkę, właśnie Vico Lederwarenfabrik, czyli fabryka wyrobów skórzanych w miejscowości Bracke pod Bielefeld. To jest ta nazwa Bracke by Bielefeld. To była fabryka założona jeszcze w 1898 roku przez Franza Witkopa. Podczas wojny firma uległa no, w dużej mierze zniszczeniu, ale po wojnie wznowiła produkcję i tak jak już przed chwilą wspomniałem, od ponad 100 czy 120 lat kontynuuje tradycję produkcji siodełek rowerowych. Siodełka rowerowe Witkop możecie dostać praktycznie w większości sklepów rowerowych. Ja mam tutaj jedno stare siodełko, akurat to nie jest siodełko firmy Witkop, takiego akurat nie mam. To jest też jakieś siodełko od małego dziecięcego rowerku produkcji niemieckiej. Nawiasem mówiąc, to już jest inna historia, ale siodełko jest wyprodukowane przez firmę Fischer & Kaufmann w miejscowości Hegen. I jak zacząłem troszeczkę szukać w internecie, okazało się, że firma Fischer & Kaufmann jak najbardziej istnieje do dzisiaj, nawet ma przedstawicielstwo w Polsce, tyle że zajmuje się obróbką czy tłoczeniem różnych produktów metalowych w dużej mierze dla przemysłu motoryzacyjnego, a zaczynała jeszcze pod koniec lat 1930 jako producent różnego rodzaju narzędzi. Na stronie internetowej nie znalazłem nic o tym, czy ta firma Fischer & Kaufmann produkowała też jakiś sprzęt wojskowy, co oczywiście jest bardzo, bardzo możliwe w latach II wojny światowej, ale o tym powiemy przy innej okazji, jak będziemy sobie oglądać ten rowerek. Nawiasem mówiąc, polski rowerek, który ewidentnie musiał być w Niemczech, bo przy nim gdzieś znalazłem to siodełko, jeszcze jakieś niemieckie naklejki. Natomiast no, my wracamy do tego plecaczka z 1942 roku, wyprodukowanego przez jedną z firm należących do firmy Witkop. Także mamy zidentyfikowany pierwszy ten eksponat, niemiecki plecak artyleryjski z firmy Vico pod Bielefeld z 1942 roku. Kolejny eksponat to również mały plecaczek artyleryjski, podobnie jak ten, który już oglądaliśmy, tyle że z dodatkowymi takimi paskami, które przypuszczam, że służyły do przymocowania zrolowanej płachty maskującej. Nie jestem tego pewien, ale takie zastosowanie mogę sobie wyobrazić. No niestety w tym przypadku mamy co prawda bardzo ładny napis Franken, prawdopodobnie żołnierza, który z tego plecaka korzystał, ale nie jestem w stanie niczego powiedzieć o producencie, bo tutaj albo nie ma, albo zatarły się zupełnie dane fabryki, która ten plecaczek wykonała. Tym jeszcze różni się od plecaka, który oglądaliśmy poprzednio, że zamiast pasków ma po prostu takie klamerki do przyczepienia do szelek, do skórzanych szelek. Tutaj są oznaczenia na tych klamerkach, które pewnie też dałoby się zidentyfikować. Można by poznać, z jakiej fabryki pochodzą. Natomiast sam plecak niestety nie wiem, tutaj w środku również był jakiś stempelek, nieduży,
ani daty, ani nazwy fabryki niestety nie jestem w stanie odczytać. Może ktoś z Was ma identyczny plecaczek z widocznym logotypem czy nazwą producenta. Następny eksponat w naszej kolekcji to również mały plecaczek artyleryjski, już bez tych pasków do płachty maskującej, za to z bardzo ładnymi skórzanymi paskami naramiennymi. Charakterystyczne w tych plecaczkach jest to, tak jak widzieliście, że mają one takie dosyć cienkie te naramienne paski, albo miały tylko tutaj zaczepy do przymocowania do szelek noszonych na ciele żołnierza. No i tutaj jest tylko podany Reichsbetriebsnummer, czyli numer zakładu w Rzeszy. To była taka numeracja chyba w 1942 roku wprowadzona i wszystkie zakłady produkujące zwłaszcza sprzęt na potrzeby wojskowe w Rzeszy otrzymały takie numery. Tutaj jest podany numer 0 łamane na 0684 łamane na 0007. Znalazłem w internecie taką wyszukiwarkę tych numerów dawnych zakładów produkcyjnych w Rzeszy i pod tym numerem kryje się fabryka Wilhelm Brandt w Heidelbergu. Czyli fajnie udało się zidentyfikować, że jest to plecaczek pochodzący z Heidelbergu, raczej po 1942 roku, czyli po wprowadzeniu już tej numeracji, czyli gdzieś powiedziałbym z końcowego okresu wojny. Generalnie bardzo ładnie zachowany plecak artyleryjski do kompletu z tymi, które już oglądaliśmy. No i kolejny w naszej kolekcji plecaczków artyleryjskich, chyba najładniej zachowany z nich wszystkich, tutaj obszyty elegancko skórą z takimi parcianymi paskami. Tak, ten ewidentnie jest najciekawszy. To jest plecaczek, który pochodzi z firmy Wilhelma Brandta w Heidelbergu, czyli dokładnie tak jak ten, który przed chwilką oglądaliśmy, tylko że ten jest z 1941 roku, no a tamten poprzedni plecak, który był już tylko oznaczony numerem zakładu produkcyjnego, pochodził z 1942 albo z późniejszych lat, 43, 44, po wprowadzeniu już tej numeracji zakładów produkujących zamiast odbijania ich nazw na plecakach. I to jest o tyle ciekawe, że na tym plecaku znajduje się też bardzo ładnie naszyte prawdopodobnie nazwisko żołnierza, który z tego plecaka korzystał, Rabl. No niestety nie ma tutaj żadnej informacji o jednostce. Czyli kolejny bardzo ładnie zachowany plecaczek artyleryjski z firmy Wilhelma Brandta w Heidelbergu z 1941 roku. Następny plecak prawdopodobnie również jest plecakiem artyleryjskim, aczkolwiek tutaj nie jestem pewien, bo ma on już troszeczkę inny kształt, jest taki w zasadzie kwadratowy, tamte były jednak dużo węższe, które oglądaliśmy, aczkolwiek przypuszczam, że służył do podobnego celu. Ten już troszeczkę bardziej zaczyna przypominać te klasyczne takie niemieckie tornistry. Tutaj ma szlufki po bokach służące do przypięcia zapewne jakiegoś zrolowanego koca albo jakiegoś dodatkowego ekwipunku. Tutaj ma, no właśnie, te charakterystyczne cienkie paski naramienne. Jeden przypinany tutaj do klamerki, drugi z takim zatrzaskiem umożliwiającym jego szybkie zdjęcie. Aha, tutaj też ma na górze szlufkę właśnie chyba też służącą do przypięcia jakiegoś koca, czy jakiejś pałatki, czy jakiejś płachty maskującej. No i tutaj niestety na tym plecaku mamy też tylko numer zakładu, Reichsbetriebsnummer, RB numer. Jest tutaj częściowo odbity numer, ale niestety bardzo, bardzo zatarty. Tu na końcu jest chyba 0, 10, 40, 010. Tego nie wiem, obawiam się, że niestety pochodzenia tego plecaka nie zidentyfikujemy po tym numerze. W środku jest też ciekawa rzecz. Jest on podpisany OGFR, czyli Obergefreiter, starszy szeregowy. Otto, nie wiem, Schmidt albo tutaj też częściowo to nazwisko jest zatarte. No ale też bardzo ciekawy eksponat. Czyli podsumowując tę pierwszą część nagrania, tutaj obejrzeliśmy kilka tych niedużych plecaczków artyleryjskich, każdy troszeczkę inny, każdy troszkę inaczej wykończony, ten z tymi charakterystycznymi paskami i przeznaczony do przymocowania do szelek, pozbawiony własnych pasków, wszystkie charakteryzujące się tymi dosyć cienkimi paskami naramiennymi, czasem wykonanymi ze skóry, czasem takimi plecionymi, parcianymi.
Niektóre z nich z fabryki w Heidelbergu, chyba ten i ten, jeżeli dobrze pamiętam, ten z fabryki wyrobów skórzanych w okolicy Bielefeld. Tego pochodzenia nie udało się zidentyfikować i chyba ten też żadnych oznaczeń dotyczących fabryki nie miał. Ale w sumie taki fajny, mały zbiór tych niedużych plecaczków artyleryjskich. Przejdźmy teraz może do tych większych plecaków, bo one też powinny być dosyć ciekawe. Ale zanim przejdziemy do tych dużych plecaków, pozwólcie, że jeszcze zrobię malutkie uzupełnienie, bo już na etapie montażu tego filmu znalazłem jeszcze jeden taki malutki plecak artyleryjski, bardzo ładnie zachowany, jeden z ładniejszych z tych, które przed chwilą oglądaliśmy. Ładnie są zachowane tutaj te szlufki, skórzane elementy, paski tego plecaka. W środku nie ma żadnych napisów, ale tutaj po drugiej stronie na plecaczku jest bardzo wyraźny, odbity napis producenta Karl Aqua, Bad Kreuznach i rok 1940. I to jest też kolejna bardzo ciekawa sprawa. Zrobiłem sobie tutaj małą ściągawkę podczas poszukiwań w internecie, bo znalazłem informację, że ta firma Karl Aqua, początkowo jako fabryka wyrobów skórzanych, Lederwerke, powstała w 1840 roku w Bad Kreuznach. To jest bardzo ładna zresztą miejscowość w Nadrenii Palatynacie. Podczas wojny produkowała m.in. właśnie plecaki, jakieś skórzane kabury na pistolety, szelki, żabki do bagnetów, ładownice, no właśnie wszelkiego rodzaju taki skórzany sprzęt wojskowy. A po wojnie w latach 60. w Bad Kreuznach w miejsce tej firmy powstała kontynuująca jej działalność firma Alit, która istnieje do dzisiaj i specjalizuje się w wyrobach z tworzyw sztucznych, na przykład w różnych opakowaniach, pudełeczkach, sztućcach, takich kaskach budowlanych, systemach magazynowych do porządkowania na przykład narzędzi, ale też na przykład w walizeczkach aluminiowych. Można to wszystko zobaczyć na stronie internetowej tej firmy. Czyli mamy kolejny bardzo ładnie zachowany plecak artyleryjski, ten z 1940 roku z firmy Karl Aqua z Bad Kreuznach w Nadrenii Palatynacie. Kolejny plecak, który został wyprodukowany przez firmę właściwie istniejącą i działającą do dzisiaj. Wydaje mi się, że w całym tym dzisiejszym filmie 3 albo 4 takie firmy znaleźliśmy. Tutaj nawiasem mówiąc dopiero teraz zauważyłem, że na tych aluminiowych sprzączkach jest też bardzo ładnie zachowane logo firmy produkującej takie elementy. Chyba Puter Aluminium. I tutaj jest znak z Urzędu Patentowego, DRGM, niemiecki znak wpisu do Urzędu Patentowego. Dobra, to tyle. Ten plecaczek też bardzo warty uwagi, a my przechodzimy teraz, tak jak powiedziałem, do tych większych plecaków. No dobrze, te małe plecaczki artyleryjskie na razie odłożyłem, schowałem, one już są sfotografowane. Położyłem teraz tutaj na stole te w cudzysłowie duże plecaki stosowane pewnie, tak jak przypuszczam, głównie w oddziałach strzelców górskich, tak jak na przykład ten pięknie zachowany duży plecak. Zaraz ponownie je stąd sprzątnę i znowu, tak jak to zrobiliśmy w przypadku tych małych plecaczków, każdy z nich po kolei sobie obejrzymy i przede wszystkim zależy mi na tym, żeby zidentyfikować ich pochodzenie, czyli zakłady produkcyjne, które takie plecaki produkowały. Położyłem sobie tutaj już jeden z tych plecaków na stole. Tak jak widzieliście, te mniejsze plecaczki wypychałem do prezentacji folią bąbelkową. Tutaj mam już trochę problem, bo chyba nie mam aż tyle folii bąbelkowej, żeby te duże plecaki ładnie wypchać, no ale tak czy inaczej będą się przynajmniej troszeczkę lepiej w ten sposób prezentowały. Ten plecak, który jako pierwszy położyłem na stole z serii tych dużych plecaków, to jest ewidentnie plecaczek stosowany przez strzelców górskich czy strzelców alpejskich, Gebirgsjäger. Tutaj w jednej z moich książek o niemieckim wyposażeniu znalazłem właściwie identyczny plecak na zdjęciu. Niestety nie jest tutaj napisane, kto taki plecak wyprodukował, a w tym przypadku mamy z tym pewien problem, bo jest tutaj wprawdzie odbita bardzo niewyraźnie, jest tutaj jakaś nazwa odbita, ale ja przyznaję, że zupełnie nie jestem w stanie tego przeczytać. Jakieś fragmenty tej nazwy, natomiast ani daty, ani nazwy fabryki, no po prostu nie potrafię odczytać.
Plecak jest w fantastycznym stanie, bardzo ładnie, nawet nie są bardzo zesztywniałe, zachowane są te skórzane szelki, tutaj do przypięcia do plecaka i jest część tych szelek do przypięcia do uchwytów na pasku. Tutaj tak samo, tutaj mamy tą część, którą zakładaliśmy na ramiona, tu przypinaliśmy do szlufki na pasku z ekwipunkiem założonym na biodrach. Patrzę, czy tu jeszcze nie ma jakichś stempelków odciśniętych, jakichś. Czasami na tych paskach znajdowały się nazwiska właścicieli takich plecaków, ale niestety nie. Plecak ma jedną tą dużą główną komorę. Jest tutaj jeszcze taka kieszeń na plecach, w którą można było jakieś osobiste rzeczy włożyć. Jest duża kieszonka tutaj w tej tylnej części plecaka i są dwie kieszonki, dwie takie bardzo obszerne, ładowne kieszonki po bokach. Dużo tych szlufek do zamykania, tych pasków do zamykania plecaka. Tutaj są jeszcze takie szlufki do przypięcia, nie wiem, na przykład jakiegoś zrolowanego koca, czy jakiejś części ekwipunku. Tutaj także z boku są jeszcze szlufki, do których można było ten, nie wiem, taki koc zwinięty w literę U poprzypinać. Zajrzyjmy też jeszcze do środka. Aha, tu jest jeszcze taka klapa czy kieszeń na klapie tego plecaka. Też można było tutaj jeszcze jakieś elementy odzieży włożyć. No i tutaj niestety też w środku od wewnętrznej strony żadnych napisów nie ma. Tutaj widać to skórzane wykończenie jeszcze z takim włosiem. Ale też żadnych pieczątek, żadnych dat. No niestety tutaj nic więcej, jeżeli o ten plecak chodzi, nie znajdziemy, aczkolwiek jest to bardzo ładny i super zachowany eksponat właśnie takiego wyposażenia strzelców górskich oddziałów Gebirgsjäger. Kolejny z tych dużych plecaków w takim szarym kolorze, najczęściej opisywany jako plecak będący na wyposażeniu Luftwaffe. Plecak z częściowo uszkodzonymi paskami naramiennymi. Tutaj część tych pasków jest oderwana. Zobaczymy to przy innym plecaku, który zachował się w dużo lepszym stanie. No i tutaj na szczęście mamy już zachowane oznaczenie fabryczne. Firma Big & Company w miejscowości Wilten OL i rok 1940, czyli plecak z 1940 roku. Natomiast poszukałem trochę w internecie i znalazłem nawet w internecie na sprzedaż gdzieś w Niemczech za 15 euro katalog plecaków produkowanych właśnie jeszcze przed wojną przez firmę Big & Company. To jest katalog z 1936 roku. A ta firma mieściła się właśnie w miejscowości Wilten w Oberlausitz, czyli w Górnych Łużycach, czyli tak naprawdę niedaleko dzisiejszej granicy z Polską, no wtedy znacznie głębiej na terytorium niemieckim. Plecak bardzo ładnie zachowany, jeżeli nie liczyć tych oderwanych pasków. Zaraz sobie obejrzymy chyba 1, 2 albo nawet 3 egzemplarze podobnych plecaków. Czy rzeczywiście były one wyłącznie na wyposażeniu Luftwaffe? Tego nie wiem. Liczę tutaj też na Wasze podpowiedzi. W środku, tutaj już na tej skórzanej części żadnych oznaczeń. Tu jest jakaś litera W odbita, ale poza tym więcej tutaj żadnych oznaczeń, jakichś podpisów osobistych nie ma. W sumie fajny kolejny eksponat. Tutaj mam kolejny z tych plecaków, zapewne z wyposażenia Luftwaffe, również w takim szarym kolorze. Plecaczek bardzo ładnie zachowany, tutaj z tymi skórzanymi wykończeniami. Patrzę od razu, czy jest tutaj coś w środku napisane, ale nie widzę. Tutaj za to fajnie zachowane są, zobaczcie, szelki od tego plecaka. To jest ta część, która służyła do noszenia plecaka na ramionach, a to jest ta część, która szła do szlufki przyczepionej do paska na biodrach takiego żołnierza. Tutaj tak samo szlufka przyczepiana do paska, no i ten cały pasek naramienny, tutaj też z taką klamerką umożliwiającą jego szybkie odpięcie. Z drugiej strony jest tylko taki haczyk. Tutaj mamy też oznaczenie fabryczne. Wyraźna jest data 1940. Natomiast niestety MAH, no niestety nie widzę tutaj, nie potrafię odczytać tej nazwy fabryki. Być może trafimy na jakiś podobny
plecak, na którym będzie to wyraźniejsze i wtedy to sobie odczytamy. Plecak poza tym w bardzo ładnym stanie. Możemy go odłożyć do tej części kolekcji. Patrzę, czy tutaj też nie ma gdzieś jakichś podpisów na szelkach, ale nie widzę. No i jeszcze jeden z tych szarych plecaków opisywanych jako plecaki z wyposażenia jednostek Luftwaffe. Też bardzo ładnie zachowany. Tutaj na szczęście też nie są pourywane te paski naramienne. No i jest też są też dane fabrykanta i to jest ciekawe, sprawdziłem, ten plecak został wyprodukowany w firmie M. Thielemann Leppersdorf Radeberg w 1942 roku i to, co jest ciekawe, jak zacząłem szukać informacji o tej firmie, to okazało się, że ona istnieje nadal i produkuje dalej różne produkty, torebki, plecaki, artykuły skórzane. Znalazłem m.in. stronę internetową firmy Thielemann. Jest tutaj opisana ponad 100-letnia historia od 1897 roku, kiedy Moritz Thielemann w Leppersdorf założył fabrykę siodeł. Początkowo fabryka się rozrastała. Właściciel Moritz Thielemann przeżył I wojnę światową, był podczas I wojny światowej żołnierzem i na froncie zwracał szczególnie uwagę na wyposażenie wojskowe, między innymi rosyjskie, ale też amerykańskie, i po I wojnie światowej rozwijał dalej właśnie swoją fabrykę wyrobów skórzanych. W czasie II wojny światowej produkcja została przestawiona na potrzeby wojskowe. Zamiast jakichś tam torebek czy plecaków do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu zaczęto produkować sprzęt wojskowy, między innymi pasy czy właśnie tego rodzaju plecaki. No, podczas wojny jednak fabryka doznała dużych zniszczeń. Zginęło 2 synów właściciela tej fabryki, córka i szwagier. Pozostały właściwie tylko wnuki i po wojnie już w kolejnych latach wnuki rozwijały dalej tę fabrykę Thielemanna. Tutaj jest dalej na stronie internetowej opisana cała historia tej firmy aż do dzisiaj. To jest chyba jeden z niewielu przykładów takich firm, na które tutaj trafiliśmy, które istnieją i produkują skórzane produkty do dzisiaj, od czasów jeszcze grubo przedwojennych. Czyli w sumie bardzo ciekawy eksponat i w jakiś tam sposób do dzisiaj zachowujący pewną aktualność. Nawiasem mówiąc, muszę sprawdzić, gdzie ten Leppersdorf jest położony. Aha, okej, już widzę. To jest Leppersdorf Radeberg, położony między Dreznem a Bautzen-Budiszynem, w sumie niedaleko od polskiej granicy. Nawet jestem pewien, że kiedyś przez te miejscowości jechałem pociągiem, ale oczywiście nie wiedziałem, że będę miał do czynienia z plecakiem tam wyprodukowanym. No w każdym razie nie jest to bardzo daleko. Te szare plecaki Luftwaffe już obejrzeliśmy, no więc tutaj mam kolejny taki ładny zielony plecak używany prawdopodobnie w jakichś oddziałach strzelców górskich. Też całkiem ładnie zachowany. Tutaj widać, że odprute są wszystkie właściwie te dodatkowe szlufki, które znajdowały się na klapie. I tutaj też z boku plecaka, tak, tutaj znajdowały się również tutaj. To wszystko jest niestety odprute, ale poza tym te skórzane paski, wykończenia są całkiem ładnie zachowane. Ładnie zachowane są też te paski naramienne, chociaż tutaj też widać wyraźnie, że odpruto te fragmenty pasków, które prowadziły do pasa biodrowego, czy pasa przy spodniach takiego żołnierza. Tutaj również jest to odprute. Na samych paskach żadnych oznaczeń nie ma. Tutaj z tyłu, na tej skórzanej części również oznaczeń nie widzę, ale wydaje mi się, tak, tutaj mamy z kolei ładne oznaczenie Sachs & Dieselberg, firma z Hamburga. Plecak wyprodukowany w roku 1942. To jest jeszcze jakiś stempel, chyba 312 albo 812, albo nie, 312, tak. Poza tym też tutaj już żadnych pieczątek, wpisów, jakichś podpisanych nazwisk na tym plecaku nie ma. Jedna kieszonka z tej strony, jedna duża kieszeń w środku i jedna kieszonka znajdująca się tutaj na plecach. To jest wszystko. O firmie Sachs & Dieselberg z Hamburga znalazłem tylko informacje w jakimś rejestrze handlowym Hamburga właśnie.
Musiała ona zostać założona gdzieś we wczesnych latach 1920, a istniała co najmniej do połowy lat 70. Później została najwyraźniej zlikwidowana. Chyba nie znalazłem żadnych aktualnych śladów działalności tej firmy. Natomiast w takich środowiskach kolekcjonerów, militariów, zwłaszcza niemieckich, myślę, że dobrze znane są różne mapniki, pasy, ładownice, wszelkiego rodzaju skórzane, czy częściowo też takie prezentowe pojemniki, torby, jakieś pokrowce, właśnie produkowane w tej firmie Sachs i Deiselberg w Hamburgu. Być może wśród tych elementów ekwipunku, tego wyposażenia wojskowego, które tutaj będziemy katalogować, być może też jeszcze jakieś przedmioty z tej samej firmy się znajdą. Na razie ten plecak odkładam. Kolejny dość ładnie zachowany plecak, którego przeznaczenia, prawdę mówiąc, nie jestem do końca pewien. Tutaj znajdują się, w odróżnieniu od tych, które oglądaliśmy przed chwilą, znajdują się dwie kieszenie na jakieś elementy ekwipunku. Z boku szlufki, tutaj także plecak nie ma pasków, ma tylko klamry do przyczepienia do szelek. Tutaj jeszcze jakieś dodatkowe, nie wiem czy nie w późniejszym okresie, a może fabrycznie, tego nie wiem, doszyte jeszcze jakieś uchwyty. No i tutaj z tyłu na tym plecaku widnieje tylko numer, Reichsbetrieb numer, czyli numer zakładu, który wyprodukował ten plecak, ale jest on niestety 0/0, chyba 505, nie jestem pewien, 0012. Niestety jest on dość mocno zatarty. Nie wiem, czy uda mi się go zidentyfikować, odczytać. W środku już nic nie ma. Tutaj też żadnych podpisów nie ma. Jedna duża kieszeń na plecach, przepraszam, jedna duża kieszeń w środku i jedna kieszonka na plecach tego plecaka, plus te dwie tutaj na zewnątrz. Może w troszkę gorszym stanie, ale sam materiał jest zupełnie dobry. Te skórzane paski też jeszcze całkiem ładnie zachowane. No i kolejny plecak, tak naprawdę bardzo podobny do tego, który przed chwilą mieliśmy na stole. Tutaj także dwie kieszenie znajdujące się na tej stronie plecaka, szlufki do przypięcia jakiegoś koca czy elementów ekwipunku. Z tyłu również, zobaczcie, to jest ciekawe, również znajdują się tylko zaczepy do przyczepienia plecaka do szelek, ale mamy tutaj też zachowany dużą część oryginalnych niemieckich szelek do przenoszenia ekwipunku. Brakuje tutaj tylko tego pasa, który przez plecy łączył się z paskiem przy spodniach z tyłu na plecach, czy poniżej pleców, jak to się ładnie mówi. Tutaj nawet są ładnie zachowane te klamerki przypinane do mocowań na pasku. Bardzo fajna rzecz, że to się zachowało i to, co jest fajne, mamy tutaj też no pewnie nazwisko żołnierza, Klaus, napisane na tych szelkach. Tutaj też jest litera K, nie ma oznaczeń daty. Zajrzyjmy do środka. Aha, tutaj tak. Tutaj w środku znajduje się stempel z numerem zakładu, który ten plecak wykonał i z datą 1944, aczkolwiek ten numer zakładu też niestety jest dosyć zatarty. To jest chyba 0, 1 i teraz nie wiem, 9 albo 0, tu zatarte, tu chyba 6 albo 8. Na końcu widać 0028. No nie, niestety pogrzebałem w wyszukiwarce i tutaj przy różnych kombinacjach przyznaję, że za słabo to widać, za dużo jest możliwości kombinowania. No może w końcu by się do tego doszło, a może tego zakładu w ogóle nie ma wpisanego do rejestru. W każdym razie też dosyć ciekawy plecak i fajnie, że ma zachowane te oryginalne szelki. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy, jak na ten kanał, na razie nietypowy odcinek o historycznych eksponatach trochę innego rodzaju niż stary sprzęt elektrotechniczny, ale myślę, że jest to też ciekawe. No i bądź co bądź jest to też w jakiś sposób część mojej pracy przy przygotowaniu różnych historycznych ekspozycji. Mam nadzieję, że niektóre z tych plecaków oglądanych dzisiaj już niedługo przydadzą się na jednej z wystaw. Jeżeli dojdzie to do skutku, to oczywiście powiem Wam, gdzie będzie można je zobaczyć. Mam tutaj na stole jeszcze te manierki, mam tutaj jeszcze inne przedmioty, ale to obejrzymy sobie przy innej okazji. Na pewno takich manierek będziemy mieć jeszcze więcej, będzie można je wtedy fajnie porównać. Tę puszkę obejrzymy sobie być może przy okazji przeglądu innego sprzętu służącego do ochrony osobistej, czy jakichś innych masek przeciwgazowych. To jest też ciekawa menażka rosyjska, tak jak powiedziałem, z okresu chyba nawet jeszcze sprzed I wojny światowej, ale to będzie też okazja rzucić na nią okiem innym razem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Ja teraz spakuję te plecaki, przygotuję kilka z nich do
przekazania na ewentualną wystawę, a my widzimy się niedługo pewnie w kolejnym odcinku o starym sprzęcie elektrotechnicznym, a za jakiś czas znowu powtórzę przegląd takiego starego ekwipunku z czasów I, II wojny światowej, nie tylko niemieckiego, ale też polskiego, brytyjskiego, amerykańskiego. Zobaczymy, co się znajdzie w kolekcji, którą teraz przeglądam i kataloguję.